postaram się opowiedzieć trochę o AI agentach, ale trochę o tym, jak są zbudowane pod spodem. Seba opowiadał nam, jak korzystać z Cloud Code'a. Tak, ja od strony użytkownika trochę, jak to działa. Według mnie, ja wierzę w to, że duża wartość jest w tym, jak jednak, żeby wiedzieć jednak również, jak to działa pod spodem. Nie tylko, żeby z tego lepiej korzystać, ale również, żeby wiedzieć trochę więcej o tym, co się dzieje na rynku, tak? Mieć większe rozumienie tego, jakie nowe produkty powstają i co oznaczają te nowości, o których słyszymy. No i też trochę jako inżynierowie być może, żeby w przyszłości takie produkty budować, tak? Żeby rozumieć po prostu tą technologię, nie tylko wiedzieć, jak z niej korzystać. Dzisiaj konkretnie powiemy sobie właśnie o samym LLM-ie. Może to dla wielu będą rzeczy już znane, ale jednak zawsze fajnie sobie odświeżyć podstawy, może zawsze coś ciekawego wpaść, więc zachęcam do posłuchania. Skupimy się na samym modelu, tak, na tym silniku, na tokenach, na generowaniu tych tokenów, a za tydzień już właśnie zobaczymy, jak wtedy od strony inżynierskiej spina się ten LLM, ten model z softwarem, tak? Jak finalnie złożyć do kupy taki produkt jak Cloud Code czy Codex, że rzeczywiście ten LLM już nie tylko generuje tokeny, ale rzeczywiście ma ręce i nogi. No i dobra, zacznijmy może od tego, taki wstęp trochę teoretyczny. Posłużę się takim przykładem, który sobie przygotowałem, czyli aplikacją bankową, która decyduje, tak, podejmuje decyzję o przyznaniu nam kredytu jakiegoś konsumenckiego. Tak, i albo mamy decyzję o odmowie, albo nie. To jest po to, żeby trochę zadać takie pytanie, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja. To jest przykład po to, taki, z którego chyba wszyscy korzystamy. Każdy choć raz, podejrzewam, że skorzystał, wie, o co chodzi. Tak? Chcemy, o jakiś kredyt wnioskujemy, no i bardzo często szybko uzyskujemy decyzję o tym, czy kredyt został nam przyznany, czy nie. No jak najbardziej moglibyśmy powiedzieć, że to jest system w jakimś stopniu inteligentny, prawda? Jakiś tok rozumowania jednak został zaszyty, jakiś algorytm został użyty do tego, żeby tę decyzję podjąć, jakiś scoring, jakaś logika biznesowa. A jednak czy dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest AI, czy właśnie, że raczej nie? No pewnie niekoniecznie. To jest po to, żeby trochę podkreślić, jaka ta definicja AI jest rozmyta dzisiaj i od wielu lat. My mówimy, ona co ileś lat oznacza jednak trochę co innego. No i potrzebujemy jednak skonkretyzować sobie dokładnie, o czym mówimy, co za tym stoi. No tutaj ta decyzja, automatyzacja takiej wstępnej decyzji o przyznaniu kredytu, odmowie lub nie, raczej już byśmy nie powiedzieli, że jest, tak, że tam agent AI coś robi. Być może w przyszłości będzie robił, ale dotychczas niekoniecznie. No tak jak mówię, dalej teoretyczny wstęp. To jest też coś, co pewnie bardzo wiele już osób wie i kojarzy, czyli w ogóle gdzie znajdują się te LLM-y, które są tematem tych prezentacji. Mamy te właśnie szeroko pojęte AI, w które może również wchodzić taki algorytm o przyznaniu kredytu lub nie, albo jeszcze niedawno kiedyś wchodził. Machine learning, czyli coś oczywistego od wielu lat, właśnie to było utożsamiane z AI, i deep learning, tak, sieci neuronowe, głębokie uczenie. Problemy typu, tak, jeszcze niedawno stanowiące przykład zaawansowania naszej technologii, czyli na przykład rozpoznawanie i klasyfikacja obrazu. Tak? Mamy jakiś obrazek i jesteśmy w stanie, taka sieć jest w stanie powiedzieć, czy tam jest kot, czy pies. No, jeszcze niedawno właśnie to było to, co nazywaliśmy sztuczną inteligencją i AI. No a dzisiaj już być może coraz bardziej rozszerzamy albo zmienia się ta definicja, tak? To jest to, co chciałem powiedzieć. LLM-y to jest konkretnie, czyli duże modele językowe, podzbiór machine learningu, ale konkretnie generative AI, czyli sztucznej inteligencji, która już nie tylko stara się odpowiedzieć na pytanie, co jest na zdjęciu, jakieś sklasyfikować coś, tak, bardzo, bardzo tu są szerokie zastosowania, tylko konkretnie stara się coś wygenerować. Czyli tutaj jakąś treść, można tak uprościć, stara się stworzyć, ale przede wszystkim coś wygenerować. I to jest ta technologia, która dzisiaj, powiedzmy, zrewolucjonizowała albo przyspieszyła
te boom na AI, o którym mówimy, o którym wszyscy mówią, tak, to się skupiamy właśnie teraz na LLM-ach. Fajnie sobie na sam początek to skategoryzowaliśmy. Jeszcze przyjrzyjmy się trochę samej historii tej LLM-ów jako technologii. Jest rok 2017. Naukowcy, inżynierowie z Google'a wydają tą znaną bardzo publikację Attention is all you need. To jest jedna z najczęściej, tak w top 10 jest w ogóle najczęściej w ogóle cytowanych publikacji XXI wieku ogólnie, więc tam dużo mówi o tym też, jaką to zrobiło furorę, powiedzmy, tak, w środowisku naukowym. To była publikacja, która po raz pierwszy opisała architekturę transformerów, czyli architekturę, na której stoją dzisiaj wszystkie duże modele językowe, tak? te czaty, z których korzystamy. No i to jest ważne, ponieważ już istniały wcześniej architektury sieci neuronowych inne, już od wielu lat, a to po raz pierwszy pojawiła się wzmianka o tych transformerach, na których dzisiaj opieramy całą resztę. Czym właściwie jest transformer, czym się różni od poprzednich sieci? No bo już sama na przykład Alexa, tak? Też coś, co jak najbardziej kojarzyło nam się już z jakimś rodzajem inteligencji sztucznej. 2014 rok, już dało się z nią porozmawiać, można było wydawać jej polecenia, a jednak takiej aż furory nie zrobiło, takiej rewolucji aż co do możliwości. Znaczy zrobiło oczywiście, ale to w porównaniu może do współczesnego czata GPT mam na myśli. To, na czym była oparta Alexa jeszcze wtedy, to oczywiście to są różne były modele, sieci konwolucyjne właśnie, ale charakteryzowały się przede wszystkim też tym, że procesowały tekst sekwencyjnie. Czyli, że słowo po słowie, co obliczaliśmy, znowu dodawaliśmy najpierw jedno słowo, potem drugie, te obliczenia w ten sposób przechodziły, czym to skutkowało, żeby może bardziej od strony użytkownika podejść do tematu, bardzo szybko gubiła kontekst, tak? Jakbyśmy bardzo długo z nią rozmawiali, to ona już zapominała bardzo często, co się działo dużo wcześniej. Też działało to trochę wolniej, no po prostu zupełnie inne rozwiązanie. Po publikacji tego artykułu powstały transformery, które już przede wszystkim cechowały się dwoma cechami. No, znaczy cechowały się, tak? Przede wszystkim atencją i współbieżnością. Przypomnijmy sobie tytuł tej publikacji, to było Attention is all you need. Chodzi o mechanizm atencji, czyli zanim ten tekst trafi do naszej sieci neuronowej, to przechodzi najpierw przez tak zwany właśnie mechanizm atencji, czyli oczywiście odpowiednimi operacjami, obliczeniami staramy się znaleźć w tekście, które słowa są ze sobą jak powiązane. Tak? Jeżeli ja teraz będę mówił, że Janek idzie do sklepu i potem dalej coś będę opowiadał i na końcu powiem, on bardzo tego żałował, to żeby podkreślić to, że te on dotyczy Janka. Tak? Już być może taka Alexa, tak być może już po wielu zdaniach by się zgubiła, a tu mechanizm atencji w transformerach pozwalał zawsze, bez względu na długość tego kontekstu, jednak znajdować powiązania najważniejsze między tymi słowami. Współbieżność to jest bardzo już wynikające nawet z samej nazwy transformer, bo czemu taka, nie inna nazwa? Chodzi o to, że ten tekst transformujemy cały naraz, właśnie połączony ten mechanizm atencji i ta współbieżność. Chodzi o to, że cały tekst wrzucamy do LLM-a naraz. Wcześniej to było słowo po słowie, najpierw obliczaliśmy jedno słowo, potem kolejne. Tutaj całe te dane wejściowe wrzucamy naraz do naszej sieci i to na podstawie całości kontekstu naraz dostajemy jakiegoś rodzaju output. Więc takie są najważniejsze różnice. Wiem, że to trochę techniczne, no ale wspomniałem o tej publikacji, więc fajnie wiedzieć właśnie choć trochę o takiej teoretycznej charakterystyce transformerów. Przenieśmy się do roku 2022, premiera czata GPT, tak naprawdę 3,5, bo czat GPT już był. No i teraz rozszyfrujmy ten akronim stojący za nim, o którym bardzo często zapominamy, tak? Już tak spopularyzowana nazwa, że my tak po prostu mówimy, posługujemy się tą nazwą jak gdyby nigdy nic, rozumiejąc, co pod nią się znajduje, ale te literki po czat naprawdę mają jakieś znaczenie. I teraz wiemy, że te GPT
właśnie te T, jak się pewnie domyślamy, odpowiada za właśnie transformer, czyli za podkreślenie wykorzystania tej architektury w tym narzędziu. G od generative, bo generative AI, czyli model służący do generowania tokenów. No i P pre-trained to po prostu chodzi o to, że gotowy do użycia, że już wytrenowany, w przeciwieństwie do, wiadomo, bardzo szerokiego zastosowania też takich foundation modeli, które można trenować jeszcze bardziej. Tutaj chodzi bardziej o podkreślenie takiej już uniwersalności, że on jest gotowy, można sobie z niego korzystać, tak? No i zwróćcie uwagę, to jest 2022 rok, wykorzystanie architektury transformerów, a ta publikacja ile lat wcześniej. No to trochę nam już mówi o tym, co to jest za technologia, o tym, że to nie jest taka nagła rewolucja, jak się bardzo często nam może wydawać. To jest jak ze wszystkim, po prostu powoli szlifowanie narzędzi, odkrywanie możliwości i to, że akurat tutaj ten ChatGPT stał się dla nas taki na tyle prosty w użytku, że bardzo wiele osób zaczęło z niego korzystać i go kojarzyć, taki boom popularności narzędzia konkretnego, to wcale nie oznacza, że to jest boom ogólnie AI, tak? Właśnie nie, może, żeby, co chcę przez to powiedzieć, fajnie mieć świadomość z tyłu głowy, że to jest właśnie tylko technologia, jak każda inna i śledzić świadomie jej postępy. Fajnie jest znać tę historię. Przyjrzyjmy się teraz po takim wstępie historycznym, teoretycznym, jak działa sam LLM, czyli już ta współczesna architektura transformera. Konkretnie skupmy się na modelu sieci, dużym modelu językowym, takim, na którym oparte są już dzisiejsze cloud cody, ChatGPT, Gemini. Po pierwsze, taki model nie umie czytać tekstu tak jak my. To, co my wrzucamy jako tekst do modelu, najpierw jest zawsze zamieniane na liczby, tak? Przyjrzyjmy się od samego początku tego procesu, co się dzieje z tym tekstem. Taki tekst najpierw trafia do tokenizera. Sieć neuronowa oczywiście operuje na liczbach, ona jest uczona na liczbach, ona tak naprawdę nie rozumie nic poza liczbami i takich liczb oczekuje na wejściu, bo ona potem je mnoży, tak, właśnie te wagi, wszystkie neurony i na sam koniec to wszystko są jakieś obliczenia, operacje matematyczne czysto, dlatego potrzebujemy GPU dużo do utrzymywania potężnych modeli, więc potrzebujemy tych liczb. I najpierw taki tekst, właśnie tokenizer, dzieli na pewne tokeny, czyli takie małe części, które potem mają swoją reprezentację liczbową, tak zwany słownik tych tokenów, który po prostu jest gdzieś zapisany na sztywno i możemy sobie łatwo podejrzeć, jaki ten token, jaka liczba za nim stoi, tak? I na odwrót, na koniec już jak model wypluje nam jakiś ciąg liczb albo liczbę, no to żebyśmy mogli z powrotem odkodować. No i tutaj jest przykład takiego najpopularniejszego tokenizera, czyli byte pair encoding. To chodzi o to, że dzielimy taki pojedynczy token, to bardzo często jest właśnie para bitów. No, uprośmy znowu sobie te technikalia. No, tak jak OpenAI mówi, to bardzo często są 3-4 litery w języku angielskim. Chciałem tutaj może tylko dodać, że nie zawsze tak było. Próbowano różnych podejść. Można było dzielić przecież tekst na pojedyncze literki, można było dzielić na dłuższe, całe słowa. To jest jedna po prostu z podejść, które okazało się najefektywniejsze dzisiaj z różnych względów. No i tak się najczęściej stosuje, aczkolwiek każdy model czy dostawca może to robić trochę inaczej. Te słowniki wyrazów są inne, tak? Może na przykład model specjalizować się w języku angielskim i mieć niektóre słówka po angielsku nawet dłuższe zapisane w tym słowniku, bo są bardzo popularne i to się po prostu opłaca mieć jako token. Tak samo właśnie z ciekawostek, to między innymi dlatego czasami sobie mówi się, że modele gorzej sobie radzą na przykład z językiem mandaryńskim właśnie ze względu na zupełnie inną strukturę semantyczną, z większym problemem z tokenizacją tego języka. Co fajnego przychodzi nam z tej wiedzy? No właśnie to, że trochę przez to widać było jeszcze przy premierze tego czata GPT 3,5 o na przykład ograniczeniach albo właśnie sposobie działania. To nie jest to dokładnie to samo, co nasze czytanie tekstu. Jak teraz wiemy, że taki chat GPT czy sieć neuronowa najpierw zamienia nasz tekst na tokeny,
No to na przykład jeszcze niedawno można było zagiąć modele, prosząc je o właśnie przeliterowanie jakiegoś słowa, albo się pytanie, czy to jest to samo słowo przeliterowane od tyłu, tak? Znany sposób na zagięcie jakiegoś modelu, no takie podkreślenie takiego głupoty, wiadomo, że to trochę marketing, ale mimo wszystko było pytanie, ile jest literek R w jakimś tam angielskim słowie mniej oczywistym. No i właśnie dlatego one sobie nie radziły. No bo na przykład jak tutaj czarną, tak, kawę, mamy czar i no, no i model tak naprawdę gdzieś pod spodem nie rozumie, że to jest cyzy, ary, o. On rozumie, że to są dwa tokeny i to jest dla niego dwie liczby, to jest tylko to, na czym bazuje. Teraz już sobie lepiej radzę, już się nie udało mi zagiąć w ten sposób modeli, no bo wiadomo, to jest jedna z takich też rzeczy wpływających na jakiś marketing. Modele teraz bardzo często, jak coś prosisz o przeliterowanie, to dodają na przykład myślniki, tak? Są specjalne tokeny, które w ten sposób reprezentują poszczególne literki i one są wytrenowane tak, żeby z nich korzystać. Ale tak, no warto jednak i tak wiedzieć, że taki tokenizer zawsze na samym starcie gdzieś jest. To dlatego bardzo źle sformatowane pliki, na przykład zawierające mega dziwnych symboli, emotikonek, dlatego to model sobie może z nimi źle radzić, tak? Dlatego inne modele się stosuje do na przykład kodu, tak? Dlatego taka Anthropic, powiedzmy, że super gdzieś tam trenuje te modele do pisania kodu i go analizowania. Bo mówiłem, że bardzo często właśnie na tym poziomie już się różnią te modele na poziomie tokenizera, że to jest jedna z tych wyzwań związanych z procesowaniem tekstu. Najpierw musimy je zamienić na liczby, zawsze. Na wektor liczb już, wiadomo. W takim razie co się dzieje dalej? Już nie będę wchodził w to, jak wyglądają poszczególne warstwy. Każdy model się różni, te dalej architektury ewoluują. To zresztą jest bardzo już mniej oczywiste zagadnienie, chociaż zachęcam wszystkich chętnych do sobie jeszcze do czytania. No ale dla nas najważniejsze jest to, co model finalnie daje nam na wyjściu. I tak naprawdę ta taka ogromna, przecież można tak powiedzieć, funkcja matematyczna to jest to, co model ma przede wszystkim robić, to odgadywać, jaki będzie następny token. To jest dosłownie to, co on robi, nic innego nie umie robić. On to, co robi, to stara się odgadnąć, jaki będzie następny token. No i teraz, kiedy rano wstałem, zaparzyłem sobie mocną czarną. No i co tutaj może powstać? Nawet my, jak się zastanawiamy, to oczywiście przychodzą nam różne słowa do głowy, ale zwróćcie uwagę też, że to nie jest takie super oczywiste, jaka odpowiedź jest poprawna, tak? No to po prostu staramy się zgadnąć, jakie będzie następne słowo, ale to nie jest równanie matematyczne 2 + 2 równa się 4, tak naprawdę wiele słów mogłoby tu pasować. To, co się dzieje pod spodem w modelu, no to rzeczywiście się uruchamiają jakieś neurony, albo bardziej te dają na największe liczby po przemnożeniu, tak? Bo to tam mnożymy wagi różne i w zależności od tego, jak model był wytrenowany, tak mogą finalnie dać różne wyniki, ale możemy sobie wyobrazić, i to jest bardzo poprawne wyobrażenie, że gdzieś tam pod spodem są neurony właśnie gramatyki, kontekstu, skojarzeń. Od wielu rzeczy zależy to, jakie tokeny mogą tutaj się znaleźć na końcu. Ale co ważne, właśnie, że model proponuje nam na sam koniec wiele różnych tokenów. To nie jest tak, że on już na tym etapie wybiera jeden, jedyny token. On daje nam rozkład prawdopodobieństwa. Mówi, no na podstawie tam po przemnożeniu tych wszystkich moich i wag, czyli innymi słowy przez to, jak zostałem wytrenowany, uważam, że najbardziej odpowiednim tokenem jest kawa w 92%. Herbata już tylko w 6% i tak dalej. Ale to, jaki token wybierzemy, już trochę zależy dalej, no to też od nas, tak? Już od innych rzeczy. Ja tu podałem temperaturę jako jeden z takich ciekawszych parametrów, bo jak już to rozważamy, taki przykład, to super sobie wyobrazić. Zresztą bardzo popularny parametr. To, za co on odpowiada, to za to właśnie, jak często model wybierze mniej oczywiste tokeny, te, które są mniej prawdopodobne. Co to oznacza? Temperaturę można tutaj ustawić od 0 do 1, czyli powiedzmy temperatura 0,8, czyli wysoka, wpłynie nam na to, że model na 100 podejść powiedzmy raz jednak spróbuje i wybierze tą herbatę i nam wygeneruje taki token, tak finalnie wybierze ten token herbata.
Przy temperaturze 0 zawsze to będzie ten token o największym procencie prawdopodobieństwa. Dlatego się mówi, że, znaczy tak się też mówiło, bo to jeszcze niedawno był jeden z kluczowych oczywiście tematów, najważniejszych w strojeniu modelu, już teraz stracił na znaczeniu, ale że to temperatura, mówiło się, że to temperatura odpowiada za kreatywność poniekąd modelu, bo chodziło o to, że on wtedy wybiera częściej mniej oczywiste tokeny i może przez to mniej oczywisty generować tekst. To, co jest jeszcze ważne, to my tu mówimy o generacji pojedynczego tokenu, ale przecież jak korzystamy z ChatGPT albo sobie z nim konwersujemy, no to on generuje bardzo długie teksty jednak, nie pojedyncze tokeny, tylko całe zdania. To dlatego, że te modele językowe są modelami regresyjnymi. To tak się mówi, że powtarzają tą samą operację wiele razy, ale zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób to się odbywa, już wiedzmy świadomie, że przechodzimy przez cały ten proces, wrzucamy do takiego modelu językowego nasz tekst, on przechodzi przez tokenizer, zamienia się na liczby, losujemy, znaczy nie losujemy, tylko obliczamy, tak, dostajemy rozkład prawdopodobieństwa, wybieramy jeden z tokenów i potem doklejamy go do naszych danych wejściowych, do samego końca tych danych wejściowych, czyli kiedy rano wstałem, zaparzymy sobie mocną czarną kawę i znowu wrzucamy go do modelu. Generujemy kolejny token, doklejamy do końca, znów wrzucamy do modelu i tak ciągle, aż powiedzmy wygenerujemy taki token, który gdzieś może symbolizować koniec wypowiedzi. No, później może jeszcze wrócę do tego, dlaczego to jest ważne jednak mieć to z tyłu głowy, ale tak, to jest taka elementarna tutaj operacja generowania pojedynczego tokenu, która potem się powtarza wiele razy. Zwróćmy tylko jeszcze uwagę na to, że to jest rozkład prawdopodobieństwa, a nie wybór tokenu. Co to oznacza? Takim przykładem się posłużyłem jeszcze pytania, które moglibyśmy zadać LLM-owi, czy HTML to język programowania. No i teraz hipotetyczną wyobraźmy sobie sytuację, gdzie w tym rozkładzie prawdopodobieństwa mamy 51% na odpowiedź tak, załóżmy, że to jest taki token, i 49% na nie, że tak, model po obliczeniach uznał, że tak, to jest w 51% taka accurate odpowiedź, tak? No i czy skłamał taki model teraz, mówiąc, że tak? No tak naprawdę, gdybyśmy mogli podejrzeć ten rozkład prawdopodobieństwa, to jako ludzie szybko byśmy zinterpretowali, że tak naprawdę to oznacza, że model nie wie. Że to może być i tak, i nie. On powinien powiedzieć, że nie wiem. No ale nie wiem, akurat nie było odpowiedzią, gdzieś tam znalazło się bardzo nisko, miało bardzo procent. Model tak, a nie inaczej działa, że musi wybrać jeden token, który generuje, no i generuje, jak mamy temperaturę 0, powiedzmy, ten z największą ilością prawdopodobieństwa, czyli tak. No i teraz, czy skłamał, czy nie? To jest kluczowe pytanie, kiedy model kłamie, kiedy nie, i tutaj mam nadzieję, że choć trochę po takim suchym wstępie teoretycznym będzie nam bliższa odpowiedź, taka, że on nigdy nie kłamie, nigdy nie mówi prawdy, on tylko generuje tokeny. Można powiedzieć, że on zawsze halucynuje. To, czy model skłamał, czy powiedział prawdę, zależy już tylko i wyłącznie od interpretacji naszej, użytkownika końcowego. To, czy nam ta odpowiedź pasuje, czy nie. Nie jesteśmy w stanie zrobić modelu, który będzie zawsze mówił prawdę i rozwiązywał wszystkie problemy. To jest coś trochę, zawsze musi być szytego na miarę. No bo właśnie, chcielibyśmy, żeby powiedział nie wiem i może tak powinniśmy go wytrenować, ale tutaj dążyłem ku temu, że model zawsze halucynuje. To nie jest jego bug, z którym walczymy, tak? I będziemy się teraz spierać, który model w benchmarkach najmniej halucynuje. No bo halucynuje każdy. My szukamy takiego modelu, który najbardziej odpowiada naszemu problemowi. Generuje tokeny, które nam są najbliższe temu czego oczekujemy, tak? No, w takim razie wiemy już co nieco o tym, jak LLM generuje tokeny, ale to tyle. Tak naprawdę on niczego innego nie umie robić. To w takim razie dlaczego rozmawiamy o agentach AI, dlaczego teraz tak się przejmujemy tym, co agenci będą mieli robić, dajemy im takie duże możliwości i wiążemy z nimi takie wielkie nadzieje. Zresztą nie tylko nadzieje, widzimy już, co potrafi na przykład Claude, prawda? No ale sam LLM gdzieś tam pod spodem nic nie umie robić poza generacją tokenów. On tylko to, co robi, to daje nam ten rozkład prawdopodobieństwa, wybiera token, go nam wypluwa.
takim razie, jak to się robi i co możemy zrobić z tym, żeby dać mu ręce i nogi? Odpowiedzią na to jest oczywiście structured output, czyli dla tych może, co jeszcze mniej się bawili, to jest nadanie po prostu tym danym wyjściowym struktury. My chcielibyśmy, żeby te tokeny, które model wygeneruje, żebyśmy mogli je wykorzystać, żebyśmy mogli spróbować je uzależnić od nich jakąś dalej naszą infrastrukturę. Przyjrzyjmy się przykładowi, może żeby to od razu lepiej się trochę wyobrazić. Mamy od razu taki prompt wybrałem, żeby rzeczywiście już trochę tego tematu agentów dotknąć, tak wyobrazić sobie takiego agenta. Wyobraźmy sobie, że pytamy o coś naszego czata. Na przykład prosimy go o analizę jakiegoś tam pliku, raportu. No to my możemy wziąć jakiś model LLM, wysłać do niego prompta, czy użytkownik chce wyświetlić któryś z plików, odpowiedź jednym wyrazem albo tak, albo nie. No i teraz wrzucamy to do naszego czata, znaczy czata, jakiegoś modelu językowego ogólnie. No i on z dużym prawdopodobieństwem oczywiście wygeneruje albo tak, albo nie token, oczywiście tekst, znaczy najpierw token, który potem w tym słowniku tokenów zamienimy na tekst. No i my możemy już prostym skryptem w Pythonie albo w inny sposób po prostu sprawdzić, czy to było tak, czy nie. Jeżeli tak, no to ten plik odczytać albo co innego zrobić. Tak? Próbujemy dać mu już jakieś narzędzie, jakieś ręce, żeby rozszerzyć trochę działanie tego mózgu w słoiku. No ale co jest z tym nie tak? Oczywiście przed chwilą powiedzieliśmy, że model zawsze halucynuje, zawsze generuje tokeny. Nikt nie jest w stanie nam zapewnić, że on odpowie zawsze tak lub nie. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że model zawsze się myli, prędzej czy później, nawet z temperaturą 0, bo na przykład pytanie użytkownika może być tak długie albo tak skomplikowane, zagmatwane, że akurat doprowadzi do innego tego rozkładu prawdopodobieństwa i akurat model zdecyduje się na token, który będzie choć trochę inny. Właśnie spójrzcie na przykład nawet tak z małej litery, on może odpowiedzieć oczywiście, albo dopasować się swoim stylem wypowiedzi do pytania użytkownika. Nikt przecież takiego modelu nie przetestował od A do Z. Musimy zawsze założyć, że coś takiego musi się stać. No więc słabo, prawda? Taki kod nie zadziała, się wywali. To nie jest to, co pozwoli nam w taki super bezpieczny sposób wykorzystać potencjał LLM-a w naszych systemach. Więc to, co możemy zrobić, na co wpadli teraz też najwięksi dostawcy, i to jest już bardzo popularne wśród największych właśnie modeli dostawców, chociaż też warto zaznaczyć, że nie we wszystkich. To jest coś takiego, co się nazywa constraint decoding. Chodzi o to, że dostawca modelu już nam gwarantuje 100% zgodności z naszą oczekiwaną strukturą. Jak to robi? Właśnie fajnie postanowiłem od razu trochę wyjaśnić od spodu, no bo wiemy już, jak działa tokenizer, wiemy, jak ten się nazywa proces samplingu, żeby wybierać ten finalny token. Wiemy już, jak to wszystko działa, więc możemy sobie wyobrazić, znaczy również rozłożyć na czynniki pierwsze ten constraint decoding. To, co robi dostawca, to po prostu na poziomie wyboru tego tokenu zeruje prawdopodobieństwa dla wszystkich tokenów, które nie pokrywają się z naszą oczekiwaną strukturą. Czyli mamy, nawet jeżeli według modelu tutaj powinno być tak z małej litery z 60% pewności, to my to zerujemy, tak? Zostawiamy mu tylko do wyboru te tokeny, które odpowiadają naszej strukturze. Jak my tutaj staramy się mu powiedzieć, że tylko może odpowiedzieć tak lub nie, no to tylko te zostaną do wyboru. Czemu to jest super? No bo daje nam rzeczywiście 100% zgodności z oczekiwanym przez nas schematem. Wysyłamy calla do API i nie musimy się przejmować jakimiś edge case'ami. Wiemy, że zawsze zwróci tak lub nie i możemy dzięki temu budować już dookoła, rzeczywiście dawać ciało naszemu agentowi, obudowywać go dalej, prawda? W końcu to jest tech talk, więc może chwilę o tym, jak to wygląda technicznie, jak możemy to już fajnie zrobić w kodzie. Wyobraźmy sobie, że oczekiwana przez nas struktura to jest taki JSON, który ma action, akcję, albo read, albo tutaj skip, powiedzmy. No ale jeżeli read, to też pole filename, żeby od razu wiedzieć, jaki użytkownik plik chce przeanalizować, przeczytać, tak? No więc chcemy, żeby to była odpowiedź naszego modelu. Nie tak lub nie, tylko read lub skip. Możemy w takim razie, oczywiście w JSONie, no bo to najpopularniejszy tutaj
sposób komunikacji też przez API, tak jak się komunikujemy technicznie z naszymi dostawcami największych tych modeli. No i super jest narzędzie JSON Schema, czyli staramy się opisać, jak ten JSON oczekiwany przez nas ma wyglądać. Dla tych, którzy korzystali, to jest pewnie oczywiste, to po prostu może ten dużo pól, ale opisujemy po prostu JSON, który chcemy, tak, dostać. Jak widzimy, mamy w properties action, mamy type, typy, jeżeli to jest enum, to możliwe wartości, ale chciałem zwrócić uwagę na description. Jeżeli już pochylamy się nad zagadnieniem structured output, dlaczego description może być ważne? No dotychczas w tego typu rozwiązaniach to była tylko podpowiedź dla inżyniera, prawda? To jest tylko coś, co tam służyło programiście. Tutaj ma to znaczenie. Dlaczego? Bo dostawca po swojej stronie, oprócz tego, że zeruje prawdopodobieństwo przy wyborze tokenów przez LLM na samym końcu tej drogi, to również chce go w ogóle zachęcić do tego, żeby on tą strukturę generował, popchnąć go trochę do tego, no bo inaczej by dalej, no to byłyby mniej, dalej mógłby się bardzo niechętnie decydować na akurat tokeny, tak, na przykład klamerkę od JSON-a, tak, albo właśnie, żeby to zwrócić w JSON-ie. Czyli dalej chcemy mu powiedzieć, trochę zachęcić go do tego, żeby takie, a nie inne tokeny generował. Więc to, co tutaj widzimy, ten JSON schema, to bardzo często w takiej lub innej, bardzo często uproszczonej zresztą postaci, to już zależy od dostawcy, trafia do naszego promptu, do naszych danych wyjściowych. Jest normalnie tokenizowane i też trafia jako liczby do naszej sieci neuronowej, żeby to zachęcić, tak, żeby te neurony zachęcić do wyboru odpowiednich tokenów. A skoro trafia do sieci neuronowej, jest powiedzmy, że właśnie widziane przez LLM, to te description, które tutaj napiszemy, też trafia i w ten sposób możemy wyjaśnić, trochę wpłynąć na to też, jak model wygeneruje nam wartości do tych oczekiwanych przez nas pól. Na przykład filename, oprócz tego, że jest filename, w ogóle sama nazwa tego pola też ma dla LLM znaczenie, że to jest filename, bo on to widzi. No to jeszcze dodatkowy description, nazwa pliku, na którym ma zostać wykonana akcja, też dużo takiemu LLM-owi daje, więc to się trochę, uznałem, że to fajna różnica między takim tradycyjnym światem programowania, gdzie to małe ma znaczenie i nazwę puli description, tutaj ma, bo to trafi, finalnie ten tekst trafi do LLM-a, tak? Ale jak możemy to jeszcze sobie uprościć, żeby nie pisać takich JSON schema, banalne przecież rozwiązanie, wszyscy Pythonowcy kojarzą Pydentika, możemy wykorzystać jakieś gotowe biblioteki, które pozwolą nam taki schemat JSON generować, żeby łatwiej już się integrować z poziomu skryptów naszych języka programowania. Tu akurat w Pydentiku zdefiniowaliśmy sobie model, taka klasa, która potem możemy właśnie łatwo wygenerować na jej podstawie strukturę, znaczy JSON schema do wysłania, ale również jak dostaniemy ten JSON z powrotem, odpowiedź takiego LLM-a, to bardzo łatwo możemy sparsować ją, przekształcić w instancję takiej klasy i wykorzystać. Tak? Oczywiście to jest przykład na Pythonie, ale ta sama zasada tyczy się już pewnie wszystkich języków programowania. Na przykład Cloud Code jest napisany w TypeScriptie. Bardzo możliwe, że korzysta z podobnych właśnie mechanizmów. Tu akurat w Pythonie. Jeszcze jest przykład właśnie pełnego wywołania LLM-a z tą klasą, czyli mamy takie zapytanie użytkownika, powiedzmy: cześć, przeanalizuj raport z 2025 roku. No i teraz jak taki LLM, ten mózg w słoiku ma przeanalizować ten raport, jak on tylko generuje tokeny? No właśnie potrzebujemy takiego skryptu jednak nadal Pythona, tradycyjnego programowania, żeby wrzucić te pytania użytkownika plus jakieś nasze dodatkowe instrukcje, wysłać to do API, do LLM-a. No i jeżeli LLM odpowie, że rzeczywiście, zwróćcie uwagę na koniec o dwie ostatnie linijki, to wybrał akcję read do pliku raport 2025, no to jednak dalej ręcznie zaprogramować. To w takim razie robimy w Pythonie file open i rzeczywiście czytamy tą treść tego pliku i my możemy drugi raz ją wysłać. To my nadajemy te ręce i nogi takiemu LLM-owi. On służy tylko jako ten silnik, jako mózg. Tutaj fajnie też widać, że właśnie przekazujemy file action, tą klasę model jako response format, czyli właśnie wykorzystujemy te structured output. No i patrzcie, nie ma nigdzie opisanego w naszym prompcie instrukcji systemowej,
że masz do wyboru akcję read i skip i masz file name. Nie, on to wszystko wywnioskował już sobie sam z klasy PyIdentica file action, no bo tak jak mówiłem, to i tak trafiło gdzieś tam na dane wyjściowe do modelu. Co czasami warto powtarzać takie rzeczy, jak on się gubi w instrukcjach, ale to właśnie fajnie o tym wiedzieć, że nie trzeba. Na koniec taki jeszcze bonusik, skoro składając wszystkie te mechanizmy w całość, teraz już możemy naprawdę konkretnie pochylić się nad takim bardziej zaawansowanym mechanizmem, czyli chain of thought, tak, reasoning, bardzo teraz popularne reasoningowe modele, jak one działają. Oczywiście teraz te modele reasoningowe to po stronie dostawcy to się odbywa, ale bardzo często możemy sami taki reasoning wprowadzić w modelu, który na przykład czegoś takiego nie wspiera. No to sprawdźmy. Dodajemy pole reasoning jako pierwsze pole w takiej naszej strukturze JSON. Tutaj akurat opisujemy jeszcze przeanalizuj krok po kroku prośbę użytkownika, czy wspomina o konkretnym pliku i prosi o jego przetworzenie. No więc, tak jak mówiliśmy wcześniej, modele językowe to są modele, te duże modele językowe to są modele regresyjne. One generują jeden token, ten token doklejamy do początku naszych danych wejściowych i generujemy kolejny token. Doklejamy znowu do początku i generujemy kolejny token. Także jeżeli dodamy taki reasoning na początek w naszym structured outpucie, czyli zmusimy poniekąd model do tego, żeby najpierw zaczął generować tokeny, które tutaj reprezentują nasz jakiś tok rozumowania, tak? Staramy się go nakierować, przeanalizuj krok po kroku, czy wspomina o konkretnym pliku. Trochę to prawdopodobieństwo na naszą szalę przekuwamy, że on zacznie generować tokeny, które rzeczywiście starają się nazwać, tak, po imieniu, czy on pyta o jakiś plik, czy nie. Wygenerujemy te tokeny i dopiero wtedy ten kluczowy moment, kiedy model zacznie generować token, który trafi jako wartość do pola action, czyli albo read, albo skip, no to jak będzie generował ten token, to będzie na danych wejściowych miał te całe reasoning, które wcześniej przeprowadził. I to jest super. Okazuje się, że bardzo wpływa to, poprawia skuteczność takich modeli, takie reasoning, tak, że on właśnie widzi to, co wcześniej sobie sam pomyślał, ale to wszystko wynika właśnie z tej autoregresji i jednak wpływa na skuteczność tych modeli. To jest cecha tak naprawdę, myślę, że może nawet nie do końca doceniana, ale jedna z ważniejszych takich modeli językowych i w ogóle agentów. Być może to jest właśnie to, co teraz pozwala agentom robić to, co robią. No bo takie reasoning, mimo że dalej możemy bardzo nakierować, tak, wrzucić powiedzmy taki mózg LLM-a na właściwe tory, ale rzeczywiście to do pewnego stopnia można powiedzieć, że przypomina nasze ludzkie myślenie. Oczywiście nasze myślenie jest dużo bardziej skomplikowane, nie polega tylko na jakimś tam składaniu zdań, tak? No, ile razy możemy tak naprawdę powiedzieć, że w rozmowie my ludzie to często zastanawiamy się, jak coś ubrać w słowa, prawda? Jeszcze nie mamy tych słów w głowie, a tutaj on myśli słowami, on nie umie inaczej, nie umie się zastanowić, co ubierze w słowa, ale jednak, tak, zwłaszcza przy odpowiednim nakierowaniu, to wygląda jak jakiś tok myślenia i okazuje się, że jest to bardzo potężne narzędzie, okazuje się, że pozwala nam rozwiązywać problemy, których wcześniej żadna inna technologia nie umiała rozwiązać. No jak sami zwracamy uwagę, że najpierw Claude'a poprosimy, żeby wygenerował jakiś plan i potem się do tego planu zastosował, no to się zwiększa jego skuteczność. To działa tak naprawdę na każdym tej poziomie, że mimo że on gdzieś tam w środku tylko generuje kolejny token i to prawdopodobieństwo, to jednak może to w pewnym sensie przypominać jakieś myślenie i ciąg rozumowania. No więc to jest tyle takich podstaw. Mieliśmy taki wstęp teoretyczny. Dzisiaj trochę o tej historii, mam nadzieję, chciałem trochę powiedzieć o tej historii, bo według mnie to fajnie pokazuje, właśnie uświadamia, że to jest technologia od lat, już cała dziedzina machine learning od lat trwająca, żeby trochę mieć więcej wiedzy o tym, jak myśleć, tak? Nie dać się takiej taniej sztuczce, że widzimy, że nowy produkt ma AI, a my nawet nie wiemy, co to oznacza, że AI to równie dobrze może być, tak? Jako inżynierowie myślimy o technologii. Trochę dzisiaj było o tym LLM-ie, jak on działa, generuje tokeny, takich bardzo podstaw, pewnie kupę rzeczy już wiedzieliście.
no i o structure output, żebyśmy wiedzieli, jak go integrować. No ale bez tego nie poszlibyśmy dalej i o tym właśnie będzie za tydzień, czyli jak wykorzystać już to do rzeczywiście budowania agenta, jak dać mu ręce i nogi, żeby zobaczyć, w jaki sposób taki Cloud Code dzisiaj może robić to wszystko, co umie robić. Czyli jak już dać mu też pewną autonomię, żeby sam podejmował decyzje, ten taki silnik decyzyjny już, żeby... No właśnie, to jeszcze może na koniec takie o definicji takiego agenta AI. Teraz już widzimy, że pod tym terminem nie kryje się żadna magia, tak? Coś magiczna jakaś sprawa, tylko bardzo konkretna technologia. To jest po prostu model językowy, ten LLM, który gdzieś tam jest w środku jako taki silnik decyzyjny i bardzo często takie klasyczne programowanie, które po prostu wykorzystuje tą jego potęgę, zdolność do jakiegoś takiego rozumowania, dając mu odpowiednie narzędzia i w ten sposób pozwalając mu fajne rzeczy robić. No, więc dzięki wielkie, za tydzień reszta.